Witajcie! Dzisiaj na kanale Z Punktu Widzenia Emigranta opowiem Wam o idealnej diecie na uratowanie nas przed katastrofą klimatyczną. Jeszcze niedawno dr Sylwia Spurek namawiała nas do weganizmu jako środka, który zapobiegnie tej katastrofie. I kiedy w Parlamencie Europejskim mówię o wegańskim jedzeniu, to tak naprawdę nie mówię o jedzeniu. Mówię o katastrofie klimatycznej. I najważniejsze, promocja weganizmu, wegańskiego życia, zachęcenie każdego do tego, żeby przeszedł na weganizm. Progresywni w Polsce są jednak o wiele daleko w tyle za tymi tutaj w Ameryce. Zobaczcie, oto jest fragment spotkania z Aleksandrią Cortez, kongresmenką, która jakiś czas temu zasłynęła ze wspaniałego pomysłu, żeby zastąpić kalafior jako postkolonialne warzywo juką. Because of the climate crisis. We only have a few months left. I love that you support the Green Deal, but it's not getting rid of fossil fuel. It's not going to solve the problem fast enough. A Swedish professor saying, we can eat dead people, but that's not fast enough. So I think your next campaign slogan has to be this: we got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you, you're pollutant. Too much CO2. We have to start now, please. You are so great. I'm so happy that you're really supporting the Green Deal, but it's not enough. Even if we would bomb Russia, we still have too many people, too much pollution. So we have to get rid of the babies. That's a big problem. Just stopping having babies is not enough. We need to eat the babies, and this is very serious. Please give a response. Thank you. No, thank you. We'll go ahead. Okay. No, we'll go ahead. No. Yeah, no. Thank you. So I think So one of the things that's very important to us is that we need to treat the climate crisis with the urgency that it does present. Luckily, we have more than a few months. We do need to hit net zero in several years. But I think we all need to understand that there are a lot of solutions that we have and that we can pursue, and that if we act in a positive way, there's space for hope. We are never beyond hope. Okay? Już nie mogę się doczekać sekcji komentarzy pod tym filmem. Chcę zobaczyć, co macie do powiedzenia. Dla mnie rozwiązanie jest bardzo wspaniałe. Po pierwsze, nie będę musiał rezygnować z mięsa w moim menu. I po drugie, unikniemy problemu z konwertowaniem drapieżników na weganizm. Po prostu będziemy karmić je ludzkimi dziećmi. No i wtedy i lew syty, i antylopa cała. A jeżeli mam tak mówić już trochę poważniej, to były kiedyś na ziemi takie bezbożne czasy, kiedy ofiarowało się dzieci czy ludzi właśnie w imię zmiany pogody. Ja już się z Wami żegnam i zachęcam do kolejnego odcinka. Następny będzie na żywo. Będziemy nadawać z Oceanu Spokojnego, gdzie będę towarzyszył Grzegorzowi Radomskiemu, który będzie chciał przepłynąć kanał Katalina jako trzeci odcinek z tak zwanej korony oceanów. I jeżeli zdobędzie tą koronę, to będzie pierwszym Polakiem i 13 osobą w historii, której to się udało. Więcej szczegółów w linku pod tym filmem. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć!